Cieszę się, że wyjeżdżam z RPA. Powiem wam, że takie obciążenie psychiczne przez tak długi czas, no już problem jest. Policjant to już widać trzeba posmarować. Szanowni Państwo, jeszcze jesteśmy w RPA, ale już niedługo. Dzisiaj jedziemy na granicę z Eswatini. Zobaczcie, jak w tym przytulnym przybytku zabezpieczałem swoje wejście. Zobaczcie, bo tutaj jest taka zasuwka. Ale ta zasuwka, nawet jak jest zasunięta, no to można odsunąć i włożyć rękę i po prostu ją odsunąć, nie? To co ja wymyśliłem? Ogólnie za każdym razem, jak jestem w takich niepewnych miejscach, no to zawsze staram się dać jakiś sobie taki, wiecie, taki motyw zabezpieczenia. No i sandał, jak się okazuje, nie tylko pomaga chodzić, ponieważ jak go przystosujesz, to zobaczcie, już tutaj tych drzwi nie odsuniesz tak na chama. Nie wiem, co trzeba by było zrobić, żeby je odsunąć. Głowa pracuje, zwłaszcza w podróży, ty. Jak masz o bezpieczeństwo zadbać. Dobra, wychodzimy stąd i zaraz wam powiem co i jak dzisiaj. Jesteśmy w MLO jeszcze. Do granicy mamy niecałe 100 km. I dlaczego tak sandałem przyciskałem te drzwi? Dlatego, że w tym hostelu, moi drodzy, mieszkali lokalni pracownicy, imigranci z różnych części Afryki. No i powiem wam tak, jak pojawia się biały z plecakiem, no to jest kąsek, no. To jest kąsek. Ja wczoraj nawet idąc sobie coś zjeść na miasto tutaj, poszedłem bardzo szybko zjeść po to, żeby jak najszybciej wrócić, bo jednak to poczucie, że te drzwi są takie papierowe wręcz, że tam normalnie można rękę włożyć, otworzyć, w ogóle, wiecie, wyważyć i zabrać coś, to sprawiło, że ja po prostu nie miałem poczucia bezpieczeństwa, że mój komputer jest bezpieczny, że telefon jest bezpieczny, że kamera jest bezpieczna. Rozumiecie? To nie jest dobre uczucie tutaj w RPA. Dlatego też zmykam do Eswatini. I co? Zostawcie łapeczkę, komentarz, podajcie odcinek dalej, bo jest tutaj 8 stopni, a palmy wokół, palmy kanaryjskie. Elegancja Francja, jedziemy, moi drodzy. Ale przeszywające zimno. Wy sobie nawet nie zdajecie sprawy. To jest tak jak te pierwsze takie przymrozki w Polsce zimą. Ale zimno. Wiecie, co jest najśmieszniejsze w tym wszystkim? Że jak pojadę na wschód 200 km, to tam już temperatura wzrośnie o jakieś 9 stopni, nawet 10. Już będzie taka przyjemna. Mi się wydaje, że ludzi nie ma na mieście, bo jest tak zimno, no. Dlatego są takie pustki. Bo jakby to inaczej wytłumaczyć? Wiecie, tutaj kultura chodzenia nie przez przejście i nie na zielonym świetle, to jest standard. Jak ktoś czeka na zielone, to jest jakiś dziwny wręcz. Czy ktoś ma jakieś pomysły, jak się tam przedostać te niecałe 100 km na wschód? Bo ja przyznam szczerze, że jak na razie to nie mam pomysłu. No nie mam pomysłu. Coś będę kombinować, nie wiem, autostopem, może jakimś busikiem, chociaż cholera go wie, gdzie one stoją. Ale powiem wam jedno, cieszę się, że wyjeżdżam z RPA. Powiem wam, że takie obciążenie psychiczne przez tak długi czas, takiej utrzymania wysokiego poziomu uwagi, żeby ktoś mnie nie owalił, to jest męczące. W Lesotho trochę odpocząłem, ale to niewystarczające. No, na tyle czasu, ile w RPA spędziłem na początku podróży i teraz, to nie jest wystarczające. Dajcie spokój. Może jak we dwie osoby, to trochę by to się rozkładało, ale jednak samemu to cały czas musi bania pracować na 300%. Tutaj nie ma, wiecie, ściemy. Babka liście zagrabia, te liście nawiewają z każdej możliwej strony, ty. Tutaj główne centrum handlowe. Byłem tutaj 3 dni temu chyba sobie przyszedłem na zakupy, bo ja troszkę tutaj zabawiłem. Wyobraźcie sobie, że w tym hosteliku, w którym byłem, to normalnie internet jak światłowód. To chyba światłowód był, bo tak szybki, że ja jeden odcinek wrzuciłem dosłownie w 8 minut. Więc musiałem skorzystać z tej dobroduszności, ale tam było tak zimno w tym hostelu, że nawet wam się
nie jesteście w stanie nawet sobie tego, moi drodzy, wyobrazić. Wiecie co, ja tutaj się czuję jak na jakimś dzikim zachodzie, ty. Tam muszę iść, bo tam będę mieć główną drogę. Czekajcie, muszę sprawdzić na mapie, żebym się nie zakręcił za mocno. Bo my musimy wyjść stąd. Serdeczne pozdrowienia z obrzeży Londynu. Hej ho. To jest nasza wylotówka. Tylko jak tutaj złapać, ty? Jeszcze nie mam pomysłu jakiegoś takiego bardziej zaawansowanego, ale coś zaraz wykombinuję. Kaszelek, mordo. Kachu i do piachu. Ty, łapię jeszcze w mieście. No co ja będę jeszcze 3 km wchodził z miasta? Jak to jest główna droga i tak wylotowo? Miejmy nadzieję, że ktoś skumaczy i wiecie, się zatrzyma, nie? Może jakąś ciężarówkę by się udało. To ciężarówka na pewno by w tym kierunku jechała. To by było spoko. Ale coś czuję, że ten ostatni odcinek przygody w RPA, to on będzie trwał długo. Mam takie poczucie, ale obym się mylił. Oby moja intuicja mnie myliła w tej kwestii. Cieniutko idzie, cieniutko. Powiem wam, że im dłużej jestem w RPA, tym bardziej wsiąkam w to, co się tutaj dzieje. I powiem wam, że nie jest kolorowo, bo na przykład rządzący uchwalili taką ustawę jak prawo zrównoważonego zatrudnienia. Czyli jeżeli ktoś ma dobrze prosperującą firmę z białych i nie zatrudnia tam czarnoskórego, no to będzie płacił karę. I co jeszcze jest ważne, to już wiecie, to już generuje tarcia, nie? Bo jeżeli ktoś ma pracowników białych, którzy dobrze się sprawują, no to po co ma zatrudniać innych? Nie ma sensu. No ale tarcia już są. Druga kwestia. Co tam, mordo? Ale łapą stopa. A druga kwestia jest taka, że politycy, różne partie polityczne generują te tarcia międzyrasowe. Wiecie, mówiąc, że biali dyskryminują, że biali niszczą ekonomię kraju i to wszystko się przekłada na to. Ale ziomek złapał, ty, wyskoczył na ulicę i tak zatrzymał, że tego. Szok. Jakiś kolega chyba. Bo to wręcz nierealne. To się później przekłada na ten dystans. Zobaczcie. No ja po prostu tutaj zamarznę jak sopel lodu. To jest ewidentnie część Afryki, w której trzeba przyjąć tak zwaną strategię 1 na 1. Czyli trzeba się wtopić w tłum, idę tam do tego ziomka, co łapie stopa, przykleję się do niego. No mam wrażenie, że jak się stoi z lokalsem, to oni mają takie poczucie większego komfortu, żeby się zatrzymać. Biali się rzadko zatrzymują, czarni częściej, więc no trzeba trochę zamieszać. Nie ma co się cykać, nie ma tutaj trzeba sięgnąć najbardziej czarnych magii, że tak powiem, w tym łapaniu stopa dzisiaj. Ty, łapie. Tutaj o tak już na lokalnego ładuję. Ja już się nie pierdzielę. Ziomek się zatrzymał, zabrał lokalnych, a mi nawet jak rozmawiał, to w oczy nie chciał patrzeć. Coś powiedział, że nie, on w tamtą stronę to nie jedzie i w ogóle. Jak ta droga tylko w tą stronę idzie. No obsrany po skarpety. Szok. Dawaj mordo, oni się wszyscy boją kamery. Oni myślą, że to nóż. Słuchajcie, złapałem stopa. Nie było to takie proste. Jedziemy oczywiście odpłatnie, bo jak żeby inaczej. I tutaj właśnie powiedziałem pani, która siedzi obok, nie będę pokazywać, że no u was to jest tak, kurczę, ciężko z zaufaniem. Ona mówi, no jest ciężko. Jesteśmy Christmere, tak się ta miejscowość jakoś nawet dziwnie nazywa. Zobaczcie, jak to wygląda, jak slums. Ty, jak slums. W sumie to chyba nawet nie jest, moi drodzy, ten miasteczko, wiecie?
Powiem wam, że no prowizorka, tam dym idzie z komina, no bo zimno jak nie wiadomo co. Ale nie są to najlepsze chaty. No te tutaj z cegły, no to jeszcze całkiem spoko, nie? Można przetrwać. Ale widać, że z kominów nie leci dym w tych chatach. Kurde, oszczędzają na potęgę. Mam takiego ziomka, którego kiedyś poznałem w Afryce Zachodniej i on jedzie od góry, a ja jadę od dołu. I on w pewnym momencie swojej podróży będzie właśnie w RPA, w Eswatini i w Lesotho. Ja mu mówię, Suaz, życzę ci szczęścia. Przecież jak ty tutaj przyjedziesz, to będzie pełna zima. Już jest zimno. Jak on tutaj przyjedzie za miesiąc, to będzie drgał. Jego ciało będzie drgało. Powiem wam, że z jednej strony to rozwarstwienie jest tak przerażające. W tych wioskach, w tych, nie wiem, miasteczkach. Nie wiem, czy to wioska, czy to miasteczko. Już nawet nie mam pojęcia, jak to wiecie nazwać. Chrisesmer i cmentarz, który miałem teoretycznie i w praktyce przejechać, ale zdarzyło się tak, że gość akurat tutaj jechał, więc tutaj się zatrzymałem i kilometr z kawałkiem przedreptałem właśnie dla was, żeby pokazać wam ciekawą sytuację. A mianowicie tutaj pochowani są Burowie, Anglicy i jeszcze lokalni Zulusowie. Niesamowita sprawa. Zaraz wam powiem coś jeszcze bardzo ciekawego związanego właśnie z tym cmentarzem. Jako nieustanny wielbiciel wizyt na cmentarzach w różnych częściach świata, szanowni państwo, tak i w RPA udało się pod sam koniec, zobaczcie, zawitać. Jak można zauważyć, jest to chrześcijański cmentarz, moi drodzy. Proszę bardzo, gdzieniegdzie widać krzyże. Są i nagrobki, na których nie ma krzyży. Można domniemać, że był to człowiek z plemienia Zulu, Zulusów. Zobaczcie, niektóre nagrobki są wręcz doinwestowane niczym w Polsce, a niektóre są skromne. Wszyscy leżą obok siebie. Dobra, teraz ciekawostka. Zobaczcie, większość nagrobków jest ukierunkowana na wschód, czyli w tym kierunku. Jest odwrócona. Zobaczcie, tak jak tutaj zobaczycie sobie te nagrobki, one idą w tamtą stronę, na wschód, tak? A teraz szukamy anomalii, czyli wszystkich tych nagrobków, które nie są ukierunkowane na wschód, które są wręcz w odwrotnym kierunku. Zobaczcie, mamy już. Te idą na wschód, a ten, zobaczcie, już jest odwrócony zupełnie inaczej. O co w tym wszystkim chodzi? Lipklinach Lucy. Ogólnie sytuacja była taka. Tutaj walczyli Burowie, czyli Afrykanerzy, osadnicy holenderscy, którzy przybyli, biali, z Anglikami, no i też byli jeszcze lokalni Zulusowie. Ale niektórzy Burowie już byli na tyle zmęczeni w 1901 roku tą wojną burską, że poddawali się i nazywano ich podniesione ręce, ci, którzy się poddali, ale byli też tacy, którzy przystępowali do wojsk brytyjskich i walczyli wraz z nimi przeciwko Burom. A tych, którzy dołączyli aktywnie do wojsk angielskich, nazywano joiners, czyli join, dołączyli. Dołączający, nie wiem jak to odmienić za bardzo. Tak szczerze w praktyce to powiem wam, że no to tu jest mieszanka starych grobów i nowych grobów. Po 130 prawie latach to te groby tych dezerterów, którzy wiecie, poddali się wręcz, a nawet zaczęli walczyć przeciwko swoim, no to one niestety zostały zjedzone przez wiatr, przez naturę. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest miasteczko. Dosłownie można policzyć na jednej dłoni te
groby, które są w innym kierunku. Ale to jest bardzo ciekawe, że zobaczcie, w tamtym czasie byli tak wkurzeni na tych dezerterów, że musieli to po prostu w jakiś sposób zaznaczyć na cmentarzu. To nic innego jak skała wulkaniczna, szanowni państwo. Zobaczcie jakie nazwy. Ndebele. Zulusowie. Nie inaczej. Słuchajcie, ja się zmywam. Zmywam się. Tam jest jakaś wyrwa w płocie. O! Daleko nie trzeba szukać. Tutaj też zrobili taktyczną wyrwę. To idę. Co oni tam niosą, ty? Drewno na opał chyba. A jak zimno. A pewnie, że zimno. Dobrze, że ogarnęli. No widzicie, taka ciekawostka, nie? Ja idę łapać stopa na miejscowość Oszk. Coś takiego. Ty, nawet miejscu dobre do postawienia namiotu, gdyby sytuacja przycisnęła. I to jest Afryka, moi drodzy. Tutaj czas robi robotę. Tutaj czas zabiera historię, rozmywa historię i to bardzo. Zauważcie, jakie te znaki są duże. Widzicie? Te odległości, te przestrzenie sprawiają, że te znaki muszą być duże, żeby można było je z dużej odległości po prostu zobaczyć. Ale mogę powiedzieć śmiało, że są 3 razy większe od tych polskich, które my znamy, nie? Zobaczcie, jak ja jestem mały przy tym znaku. Voila! A ja mam 1,86 m. No i balet potrafię. Słuchajcie, robię wam challenge. Naklejam naklejkę, jak to daleko tutaj. Kurde, jak ktoś ją znajdzie, to mistrzostwo świata. Słuchajcie, niech ona tutaj będzie po wieki wieków, amen. Przy cmentarzu, o tak, tutaj są 2 maszty telekomunikacyjne. Życzę wam powodzenia. Ciekaw jestem, za jaki czas ktoś znajdzie ją. Stoję za tym znakiem, bo od tyłu leci wiatr, więc jestem w stanie się trochę osłonić, ale ruch jest po prostu tragiczny. Raz się zatrzymał gość i zapytałem, czy jedzie na Szokę, czy na tą granicę. On mówi nie i pojechał. Tyle. Statystyki bardzo słabe. O co chodzi, że oni nie jadą? Przecież to jest główna droga krajowa. Ale ja. A tutaj światłowód chyba obcięty leży. Tak mi się przynajmniej wydaje na moje oko. No zobaczcie. Toż to światłowód. Nic innego. Ty. Ostro, zobacz, do słupa tak przyczepione. I will help. O, jedziemy. Yeah. The back is there. Yeah. Jedziemy. Hello. Up. It's cold, yeah? Yes. Up. No problem. Podjechałem z panią pastorką i z pastorem. Powiem wam, że no uratowali mnie. Byłem tak przemarznięty, że głowa mała. O szokę, 26 km, szok. Pojechali w tamtą stronę, kurde. Powiem wam, że czuję się trochę jak w Rosji. W Rosji są takie przestrzenie, takie wiecie. Lasy, droga szeroka. Ale jedziemy z tą panią i ona mówi tak, patrz, tutaj są przystanki. Kiedyś za czasów rządu apartheidu były takie betonowe stoliki przy lesie, nie? Że się zatrzymujesz i że tam sobie po prostu, wiesz, odpoczywasz, pijesz herbatkę i jedziesz dalej. A teraz mówi, zobacz jak zarośnięte, już się nikt nie zatrzymuje, bo się boją, że z lasu ktoś wyskoczy z bronią, zabierze auto i jeszcze zastrzeli. Powiem wam, że ja się tutaj tyle rzeczy nasłuchałem, że ja normalnie to siwy już jestem od tej podróży po RPA. Jeszcze zostało ile? 26 km? A tam u ziomka coś się kopci. Ty, chyba jedzenie sprzedają. Kurde! Zaraz chyba poje coś tam w szamie.
Emenzana, 40 km. Tu ziomek na stopa stoi. Tutaj mandarynki, pomarańcze. A tutaj to sprzedają, kukurydzy. Nice. Thank you so much. It's camera that is I make pictures, yes. This corn and I speak Polish. Zobacz, jak fajna kukurydza u pani tutaj. A. 4 zł. Kolba kukurydzy. Ale super, a sobie usiądę. Can I sit? O, yeah, can you sit? thank you, brother. Zobaczcie, jak kukurydza się robi tutaj na ogniu. Jak się drzewo... A, to jest świeża, this is fresh. No i spokojnie sobie się tutaj robi. Jak się drzewa zabraknie, to się idzie za blachę i się bierze z lasu. Pokażę wam. Tutaj się idzie. Bierze i tutaj cały zestaw drewna. No. Uwaliłem kolbę kukurydzy za podwójną cenę, ale mówię do pani, że... Bo ktoś, drugi koleś przyszedł i one tam, wiecie, tak jakby się powstydziły trochę, że mi drożej sprzedały. Ja mówię, proszę panią, mówię, wszystko w porządku, mówię, róbcie swoją robotę, jest okej. No i się tak uśmiechnęły i sprzedały temu gościowi taniej, wiecie, lokalnemu taniej. Ale powiem wam, że tak miłe osoby, ja naprawdę nie mam nic przeciwko płaceniu więcej, jak od tej osoby bije takie ciepło, taka dobroć, a nie na zasadzie takiej pazerności, żeby sprzedać białemu obcokrajowcowi po prostu 2 albo 3 razy drożej, tak wiecie, tak na pazerę. Ale jak jest taka miła, dobra atmosfera, to mnie to nie boli. This areas is different. Swaziland, you'll be amazed. Really? This kind of areas. Wow. Zobaczcie, jakie w ogóle góry. Swaziland, no to kolejny kraj górzysty, do którego się udamy. No cieszę się, że... Słuchajcie, już jesteśmy tutaj przy granicy, Oszok. Właśnie granica z tym, ze Swazilandem. Tutaj meczecik. No, przy granicy, czyli musi być dużo muzułmanów, którzy przyjechali handlować. Muntu is my new friend from South Africa. Słuchajcie, z Muntu lecimy. Byliśmy właśnie na podbiciu paszportu. Powiem wam, że taka długa kolejka, że dawno takiej nie widziałem w Afryce na granicy. No zobaczymy, jak teraz pójdzie w Eswatini, w starym Swazilandzie. Wiecie, dlaczego zmienili nazwę? Król się wkurzył, że mylili to ze Szwajcarią. Switzerland, Swaziland. No już problem jest, problem. Coś tutaj policjant już widać coś tutaj trzeba posmarować, ale jajca. O, posmarowane 24 zł posmarowane. He take money. It was definitely bribe. Why he do this? So documents, you have all documents? I have, but it's not complete. Okay, like this. It's my brother's car. Okay, so 20 rands, fix it. Yeah. Cool. Słuchajcie, tutaj już jesteśmy praktycznie, wiecie, no, znaczy już jesteśmy w Eswatini, bardzo szybko poszło, bez najmniejszego problemu. I co, tutaj chyba kartę zaraz telefoniczną spróbuję kupić, zobaczymy czy się uda. Eswatini, powiem wam, że już na wstępie wygląda lepiej. Już na wstępie wygląda lepiej niż w południowej Afryce. Tutaj są namioty, gdzie można kupić internet, zaraz sobie właśnie ogarnę, żeby później się z tym nie bujać. No widać, że kraj jest mały, bo tylko 1 200 000 mieszkańców, ale ewidentnie czuć tutaj większe ogarnięcie. Powiem wam, że różnica jest ogromna. Jak już tak się przeskoczyło, cieszę się, że tutaj jestem.
mam takie większe poczucie bezpieczeństwa. Nie wiem, czy złudne, czy niezłudne, ale jest. We got everything here, at least to stay alive, and the time that we share. Miejscówka na nocleg, zanim jeszcze się wbije do stolicy, to jest tutaj. Tylko teraz trzeba obcykać, zapytać co i jak dlaczego, czy mają coś, co będzie grzało, bo jak kurczę, nie mają nic, co będzie grzało, to trochę lipa, co? Obskurnie to wygląda i to kosztuje 80 zł nocleg, albo może i trochę więcej. No nic, zaraz zobaczymy, zapytamy. Ale baza, ty, z blachy. Słuchajcie, no ja już na bazie ogólnie jestem jedynym turystą tutaj, w sensie jedyną osobą w całym kurorcie. To jest kurorcik, to jest hotelik taki, który już no niestety się sypie. On jest dosłownie kilkanaście kilometrów przed stolicą. Zatrzymałem się tutaj ze względu na to, że dzień się kończy, a cena jest przyzwoita. Wyobraźcie sobie, że tam na recepcji kosztowało 80 zł, a w internecie kosztowało 64. No widzicie, więc jak pokazuje mój przykład, często i gęsto warto po prostu też sprawdzić, jaka jest cena w internecie. No bo niestety, bądź stety, no niestety, lokalni za bardzo nie chcą obniżać tych cen. Widok mam zacny. Mam tutaj taki pokój, powiedziałbym, basic. Pani powiedziała, że kolejne to po prostu różnią się lodówką i telewizorem, więc powiedziałem, że no mi telewizor do szczęścia nie jest potrzebny. I tak to wygląda. Ktoś zaraz powie, kierowniku, no nie jest źle. Oczywiście, że nie jest źle, szanowni państwo. Ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie ma ogrzewania. Tutaj normalnie oni domarzają. Babka na recepcji siedzi, normalnie ręce, słuchajcie, w portach, żeby ogrzać dłonie. Serio, mówię wam. Powiedzcie mi jedno, wytłumaczcie mi, jaki jest sens stosowania zimnej i ciepłej oddzielnie? Jak chcesz, tu leci zimna, lodowata, a tutaj leci gorąca. No jak chcesz umyć twarz, no to musisz jakoś tak rękami mieszać. Jaki to jest sens? Nie lepiej jeden kran i później sobie odkręcać i najzwyczajniej w świecie móc dostosować temperaturę? To trzeba kombinować, ty, jak łysy bez grzywki. Idę tutaj z koleżankami, które poznałem, idzie ten pan. Ja mu tak zszedłem na bok, tak do prawej strony, a tutaj jest lewostronny ruch. Czyli on w tej sytuacji, jak dziewczyny szły po lewej, ja po prawej, no to on musiał iść między nami. I on się zatrzymał, przegonił mnie do dziewczyn i przeszedł sobie lewą stroną. I pytam go, o co chodzi? On mówi, że on nie może przejść między nami. Ja pytam się, czy to źle wróży? On mówi tak. Kurde, ale tradycyjnie, nie? Lubię to. To mi się podoba. Sam kiedyś w ogóle, teraz nawet też unikam chodzenia pod słupami, wiecie? A wy? Unikacie takich rzeczy? Bo ja to faktycznie, no, chyba zwracam uwagę na to. Wow, to wioseczka jest. Polonieni. Tak się to nazywa, to na samej górze. Zobaczcie, jakie tutaj góry. A powiem wam, bez samochodu to człowiek się nachodzi w tym Eswatini. Ale to wydaje się bardzo ciekawy w ogóle kraj, wiecie? I idę z dziewczynami na ten nawieś, coś zjem, zaraz zobaczymy, co tutaj taki sklepik, zobaczcie, z różnymi warzywkami. Tutaj dziewczyna zaszła w ciąży w wieku 18 lat, ojciec wyparował. No życie, no mama pomaga jej, inaczej to by nie dała rady. Dziewczynom frytki postawiłem za pomoc, a tutaj taka, zobaczcie, jest restaurant, taki restaurant, no tak powiedziałem, taka restaurant. Śmieszne, co? Sprzedają ten ryż, papę, kurczaka. A, proszę bardzo. Ryż, trochę surówki i wołowiny. Wiecie, ile to kosztuje? Świry. To kosztuje 6 zł. Takie wielkie frytki dla dziewczyn kosztowały 4 zł. Ja cię. W końcu jesteśmy w odpowiednim miejscu. W odpowiednim kraju. A jakie dobre, ty. Nie ściemniajcie mi, że jak jest tanio, to jest dobrze.
Bo tak nie jest. Zobaczmy, czy wołowinkę dobrze zrobili. Trochę gumowa, ale nie jest źle. Zobaczcie, jaka kapusta kolega tu sprzedaje. Z warzywka też sprzedaje. Drzewo, żeby tam jedzonko jakieś zrobić. Wziął, sprzedaje też. Ale kurde, ciekawe co oni tam robią. Ty, zaraz podejdę. Hello guys. Oj. Hello. Hello. So you make the fire. Okay, so oh my god, it's so cold, brother. Ja mówię tutaj, że z Polski, nie? O, z chłopakami na tym. Przy piecu trochę się grzejemy. Tutaj macie pięknie zakwitłe aloesy. Aloesy zwiastują, jak wiecie, dobrze, bo oglądacie odcinki, zimę. One tylko zimą, słuchajcie, kwitną. Z chłopakami pogadałem trochę. Idę jeszcze troszkę, wam się przejdę troszkę po wioseczce, bo nie wiem, czy będzie okazja w Eswatini. O, przepraszam bardzo, to jest dom czyjś. Chwila, moment jeszcze i bym wlazł, moi drodzy, do kogoś na posesję. Zwróćcie tutaj uwagę, że zobaczcie. Kurde, wilgoć. Normalnie w tych murach, zobaczcie, wilgoć. No zobaczcie, co to jest za izolacja. To jest praktycznie zerowa izolacja. No 2 cm ta wilgoć po prostu wnika. I zobaczcie, to zresztą widać po tym ciemnym kolorze. No niezbyt to jest dobre dla zdrowia. Zaraz spróbujemy się przedrzeć gdzieś tutaj do tej wioski. Zobaczymy. Może w zęba nie dostanę. Zobaczcie z bliska. Kwiaty aloesu. Czy pachnie? Nie. Nie czuć jakiegoś takiego powalającego zapachu. Ale on musi rozkwitnąć, więc on teraz jest zamknięty. Oni tutaj na wiosce to głównie co jedzą, to frytki. Fufu salon. A widzicie. Zaraz. Ty, to jest taka ogromna, wielka wiocha. Słuchajcie, to jest taka ogromna wiocha, jak nie wiadomo co. Hello guys. Yeah. Hello sir. Myślę, że niewiele razy widzieliście wioskę z takiej perspektywy. Zobaczcie, jak tam w oddali. W oddali to jest chyba, jak się nie mylę, stolica. Zobaczcie, co chata to zawilgocona. Co trzeba by było zrobić, mądre głowy, żeby tak wilgoć tutaj nie szła? To chyba by było trzeba jakimś styropianem zaizolować, co? Bo tutaj jest normalnie cegła. Na cegłę jest walnięty, nie wiem co to jest, jakiś tynk i koniec. I po temacie izolacji. Tutaj może trochę lepiej. Ale jak zima trwa 4 miesiące, to słuchajcie, to 4 miesiące da popalić cegle. Zobaczcie, zwróćcie uwagę na to. Patrzcie, ile macie chat. Może podejdę tam dalej. Ty, piwyń. Piwyń. U mojej babci kiedyś się piwyń mówiło na koguta. A takie agresywne były? Dajcie spokój. Dobra, tutaj widzę, zabłądziłem. Zobaczcie, tutaj się dymi z komina i nie jestem w stanie pokazać wam kolejnego domu, w którym z komina się dymi. One done. Yeah, me. Better soon. 5, 6, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 5, 6, 7, 8. Better soon. No, 5, 6, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 5, 6, 7, 8. Za cholerę nie wiem, o co chodzi w tej grze. W życiu nie mam zielonego pojęcia, szanowni państwo. Może ktoś z was rozszyfrował zasady. Połażę trochę jeszcze sobie. Już mi się kończy czas antenowy. Szanowni państwo, będziemy kończyć ten odcinek. Mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że pierwszy odcinek z serii Eswatini, jak to daleko, został właśnie wyemitowany.
a tym samym sandał stanął w nowym kraju. Ciekaw jestem tego kraju. Na pewno będą jeszcze nowe odcinki z tego miejsca, znaczy nie z tej wioski, ale no z tego niewielkiego kraju, który zobaczycie. No zobaczymy ile. Ciężko powiedzieć, tak nie da się tak określić, czy to będzie jeden odcinek, czy to będą 2 odcinki. Zobaczymy, pożyjemy. I co? Zostawcie łapeczkę, komentarz, podajcie odcinek dalej. Dajcie znać, co się podobało, co się nie podobało. No nie ma rzeczy, które się nie podobały. No i co? I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Kłaniam się nisko, pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.